Dobry wieczór, witam wszystkich. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo ciekawa prezentacja Iwony, bardzo inspirująca i z wieloma rzeczami się zgadzam i też poruszam trochę na mojej prezentacji. Moja droga w IT też jest dosyć długa, ponad 15 lat. Zaczęłam od programistki. Bardzo długo byłam programistką, senior programistką. A w zeszłym roku w sierpniu przeszłam na rolę engineering managera, na rolę menedżerską. Długo myślałam, że to nie jest rola dla mnie, ale znalazłam miejsce, w które wierzę i sposób menedżerowania tam jest stosowany w Epsilonie, który jest bardzo mi bliski i o którym chciałabym dzisiaj opowiedzieć. Tak, mam na imię Magdalena Marcinowicz, jestem engineering managerem w Epsilonie. Servant leadership, inaczej lider służebny, to jest rodzaj, właściwie to nie jest rodzaj leadershipu, ale to jest postawa, w której lider jest otwarty, przede wszystkim chce służyć swojemu zespołowi i chce pomóc rozwijać kompetencje, pomaga rozwijać kompetencje, skille i karierę i jak najlepiej wykorzystywać swój potencjał. Bardzo mi się to zgadza z rodzicielstwem. Też jestem mamą i rolą rodzica jest tak naprawdę pomóc swoim dzieciom w rozwoju, w nauczaniu ich samodzielności, w przygotowaniu do dorosłości. W Epsilonie to jest w różny sposób zastosowane. Przede wszystkim kontakt z engineering managerem jest bardzo bliski. Mamy cotygodniowe one-on-one, na których się spotykamy i rozmawiamy o tym, co aktualnie się dzieje w projekcie. A jak są na przykład nowe osoby, to jest szansa zapoznania się z tymi osobami, zrozumienia, jaka jest ich motywacja, jakie są aktualne potrzeby i pomocy im tak naprawdę poznania firmy i poczucia się częścią zespołu. Jedną z głównych cech, może postaw takiego lidera jest zaangażowane słuchanie. Wydaje nam się, że słuchanie to jest coś prostego, ale to tak nie jest. Często rozmawiamy z ludźmi, którzy tak naprawdę nas nie słuchają, tylko czekają na swoją kolej, kiedy powiedzą coś, kiedy chcą przedstawić swoje zdanie, swoją opinię, a tak naprawdę nie interesuje ich to, co my mamy do powiedzenia. Lider służebny stara się zrozumieć swój zespół, stara się zrozumieć swoje osoby, stara się zrozumieć, jaki jest ich cel, jaka jest motywacja i pomóc im, czego chcą się nauczyć i pomóc im rozwinąć te kompetencje w ramach firmy. Narzędzia to są autonomia, mistrzostwo i cel. To są tak naprawdę narzędzia, bardzo dobre narzędzia lidera służebnego. Czyli autonomia. Poprzez autonomię tak naprawdę pozwalamy osobom w zespole na wybór pracy, zadań, jeżeli to jest możliwe, na wybór sposobu rozwiązania, na wybór projektu. Przez mistrzostwo, poprzez bliską współpracę pomagamy poprzez coachowanie, mentoring, trening, pomóc w wyborze odpowiednich treningów, podczas poszukania być może mentora, dążyć do mistrzostwa, do jak najlepszej rozwoju w danej dziedzinie. A poza tym cel, każdy ma swój cel, każdy ma swoje marzenie. I być może to marzenie da się rozwinąć w danym miejscu, w którym pracujemy i być może to się współgra
I menadżer jest po to, żeby w tym pomóc. Tak, kultura feedbacku bez ocen. Dla mnie, jaką mamy, bardzo na początku, przy moim pierwszym dziecku, było zaskoczeniem, że tak naprawdę pochwały nie pomagają. Pochwały nie prowadzą do tego, że dziecko będzie chciało się bardziej rozwijać w tym, co aktualnie robi, że będzie dążyć do mistrzostwa. Bo tak naprawdę, jeżeli mówimy tylko o fajnie to zrobiłaś, bardzo mi się podoba, jesteś w tym świetny, to u dziecka, i to w sumie u nas, to jest często odbiera to jako akceptację, że jeżeli coś wychodzi, to znaczy jest akceptowane przez rodziców, a jak coś nie wyjdzie, to być może będzie odwrotnie, bo przeważnie jak coś nie wychodzi, to już inaczej rodzice reagują. Więc nie chodzi o to, żeby oceniać i właściwie dziecko przynosi rysunek, nie chce, żeby ocenić ten rysunek. Chce pokazać, co narysowało i odpowiednim feedbackiem, zarówno też w pracy, nie jest to, żeby powiedzieć, że ktoś zrobił źle, żeby uogólniać, tylko wskazać, żeby to był konstruktywny feedback, wskazać konkretne zadania, konkretne sytuacje, konkretne zachowania, które poszły dobrze, a gdzie jest pole do przestrzeni, do rozwoju, do tego, żeby jeszcze coś polepszyć i w ten sposób to jest feedback, który będzie wspierający, motywujący i zachęcający do zaangażowania. W Upsilon mamy, jeszcze jest tak zwany peer feedback, czyli feedback od osób, z którymi współpracujemy i jest feedback też do menadżera. Jest bardzo, dzięki temu jest kultura jakby otwartego wyrażania swojego zdania i to pomaga w konstruktywnych rozmowach i rozwoju jako całej organizacji i poszczególnych osób. Nie wiem, czy sprawczość bez podnoszenia głosu, tak. Nie wiem, czy spotkaliście się z taką sytuacją. U mnie to było częste. Jest poranek, jestem z dziećmi. Się spieszymy oczywiście, jesteśmy spóźnieni. Wiem, że już będę spóźniona. Wiem, że dziecko kolejny raz spóźni się na zajęcia. Wyprowadza mnie to z równowagi, podnoszę głos. I właściwie jak już zaczynam podnosić głos, to wiem, że to dużo dłużej zajmie, niż jakbym podeszła do tego spokojnie. Tylko pokazała dziecku, że akceptuje to, że chce założyć samochodziki, że chce coś jeszcze narysować, że chce jeszcze znaleźć jakiś obrazek albo zabawkę. I poszłoby to dużo szybciej. Tak samo w pracy. Są deadline, defekty. Poszczególne osoby w zespole tak naprawdę chcą pracować jak najlepiej, chcą wykonywać jak najlepiej swoją pracę, a to, że jest deadline, że jest defekt, który trzeba szybko naprawić, to, że przyjdzie menadżer i się będzie pytał co pół godziny, czy jest skończone, to nie pomaga. Dlatego zanim czasami trzeba wziąć 10 oddechów, zastanowić się, czy ta akcja, którą chcemy wykonać, jest rzeczywiście dobra, czy że zanim podejmiemy coś bardzo spontanicznego, jako lider jednak weźmy tę odpowiedzialność, zastanówmy się, że to jest to akcja, którą chcemy wykonać albo powiedzieć. Lider służebny. Służebny to takie słowo, które się kojarzy, ktoś może jest bardzo miękki, zawsze znajdzie czas i jest dla mnie. I w empatii, to nie znaczy, żeby oczywiście taki jest lider, stara się być miły i tak samo w zespole, wszyscy powinni być mili, chcemy być mili, ale empatia jest nie tylko o tym, żeby wszystkim było miło, właściwie to nie jest o tym, żeby było nam miło, tylko chodzi o to, żeby potrafić
wyrazić swoje zdanie w sposób nie krzywdzący inny, je oceniający. I jako liderzy, znaczy to, co po roli jak przeszłam do od roli deweloperki, powiedzmy do programistki, do menadżerki, wyzwania są zupełnie inne, bo bardzo dużo jest zmieniania kontekstu. Jest bardzo dużo spotkań oczywiście, jest zarządzanie zespołem, spotkanie z klientem, one-on-one tak zwane. Jest bardzo łatwo mieć zapełniony kalendarz, zero czasu dla siebie. Tak jak mama, zawsze trzeba ugotować, trzeba posprzątać, trzeba zrobić pranie. I nie wiem, czy jako mamy też się z tym spotkaliście. My jesteśmy zawsze na końcu, albo postrzegamy siebie na końcu, a chodzi o to, że nie. Tak w NVC, w Nonviolent Communication, jedną z podstaw jest to, że potrzeby wszystkich są tak samo ważne. Tak samo ważne są potrzeby każdego członka zespołu, jak i lidera, jak i dziecka i mamy. I powinniśmy, jeżeli nie będziemy respektować naszych potrzeb, to nikt inny też nie będzie respektował potrzeb, to nikt nas nie będzie brał tak naprawdę na poważnie i respektował, jak my je będziemy same respektować naszych potrzeb. Dlatego nie bójmy się czasami niekomfortowych rozmów, albo powiedzmy szczerze, że zaplanujmy przede wszystkim w kalendarzu czas dla siebie, czas na trening, czas na deep work, żeby respektować swój czas. A czasami poprośmy o pomoc, bo bycie dobrym liderem to też pokazywanie, że współdziałamy. Praca zespołowa polega na współdziałaniu. Czasami my poprosimy o kogoś o pomoc, ktoś nas poprosi o pomoc, jesteśmy otwarci na to, bo to jest współzależność. Wszyscy dążymy do tego samego celu. A prośba o pomoc jest trudna. Sama wiem, że trudno nam pokazać, że nie ogarniamy wszystkiego. Branie odpowiedzialności to jest coś, zostajesz rodzicem, wiadomo, jesteś odpowiedzialny za swoje dziecko, tak samo my w życiu jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie, jako liderzy jesteśmy odpowiedzialni za zespół, to jest coś naturalne, piękne i nie ma co się tego bać i próbować różnych dróg. A jak coś nie wyjdzie, to się tym podzielić. Tak jak mówiła koleżanka Iwona, bycie liderem to odkąd przeszłam na ścieżkę menedżerską, to jestem właściwie cały czas działam poza strefą komfortu. To, że tutaj przyszłam, to jest moje pierwsze publiczne wystąpienie, przyznam. To jest działanie poza strefą komfortu i to mnie... tak. I to mi pomaga, to rzeczywiście wspiera rozwój. Jeżeli zaczynamy wychodzić poza strefę komfortu, zaczyna coś się dziać. Mamy nowe połączenia, nowe osoby poznajemy i następuje rozwój. Ostatni slajd. Czy działamy w zgodzie ze swoimi przekonaniami? Oczywiście lider powinien wierzyć w swoją misję, to co robi, dobrze, jak ona jest zgodna z organizacją i wtedy osoby mają szansę, chętniej idą za takim liderem. My kobiety często mamy dużo przekonań, a niekoniecznie one są prawdziwe. Na przykład mam córkę, która jest w szkole, ma wiele koleżanek i koleżanki są bardzo dobre, mają wyróżnienia na przykład w konkursie matematycznym, a mówią, że nie lubią matematyki. I skąd to się bierze? I to jest od maleńkości. Jesteśmy w IT, ciągle nam się wydaje, że jesteśmy za słabe, jeszcze nie skończyłyśmy jakichś kursów. Czy to są nasze przekonania? Czy to jest coś, co po prostu mamy, to są stereotypy, którymi żyjemy które po prostu były nam przekazywane czasami podtekstami, czasami w różnych sytuacjach od maleńkości, więc zastanówmy się, czy droga, którą teraz idziemy, jest tą, którą
chcemy iść i czy te przekonania, które wierzymy, rzeczywiście są tymi przekonaniami, które są nasze i co byśmy zrobiły, gdybyśmy się nie bały. I zróbmy tam. Zachęcam. Dziękuję.